Czekaj. Czym dokładnie są Vision? Narzędziami, dzięki którym ludzie mogą używać mocy elementów. No dobra, ale niektóre byty mogące same z siebie władać tą mocą także je posiadają. Czym w takim razie tak naprawdę są Vision? Może utwierdzeniem danej osoby do konstelacji? No dobra, ale mogliśmy zobaczyć, jak jedna osoba może użyć Vision innej. To czym w końcu jest Vision? Hej, z tej strony Necji, a dzisiaj porozmawiamy o Vision i tym, jaki cel może mieć Celestia w rozdawaniu ich. Od razu mówię, że wszystko to jest teorią, a to znaczy, że istnieje duża szansa na to, że się mylę. Dlatego nie bierzcie konkluzji, do której dojdę w tym filmie za 100% poprawną odpowiedź. Tak samo przez to, że Genshin ma ponad 3 lata i całą masę różnego rodzaju linii dialogowych, mogłem przypadkowo pominąć jakąś ważną dla tego tematu rzecz. Dlatego, jeśli tak się stało i to zauważyliście, to napiszcie o tym w komentarzach. Jeszcze zanim przejdziemy do teoretyzowania, to bardzo chciałbym podziękować za 1000 subskrypcji, które udało się wbić ostatnio na kanale. Prawdę mówiąc, cały czas jest mi ciężko ogarnąć, że tyle osób zasubskrybowało. Kiedy tworzyłem pierwszy film te trochę ponad 1,5 roku temu, to myśl o tym wydawała się być odległą przyszłością. Teraz jest to teraźniejszość i jeszcze raz chciałbym wszystkim podziękować i dać shoutout Mongujowi za to, że był 1000 subskryberem. Zacznijmy może od samego słowa. Vision. Tłumaczenie tego słowa na język polski to dosłownie wzrok. Nazwa ta może nie wydawać się zbyt niepokojąca. Wszystko zmienia się jednak w momencie, gdy sprawdzimy oryginalną chińską nazwę. Tam Vision nazywa się Shenjian, czyli oko Boga. Zapamiętajcie to na później, ponieważ teraz chciałbym pokazać ścieżkę, przez jaką od samego początku gry, aż do teraz przechodziliśmy jako community szukając informacji o Vision. Wraz z wyjściem gry i wersją 1.0 dowiedzieliśmy się, że ludzie normalnie nie są w stanie korzystać z mocy elementów, dlatego część z nich otrzymuje Vision, które im to umożliwia. Następnie Venti powiedział nam, że każda taka osoba jest w stanie zostać Bogiem i dostać się do Celestii, a przez Arkonów nazywani są oni Alogeny. Vision może pojawić się przed osobą w sytuacjach kryzysowych, ale także i podczas normalnych, codziennych zajęć. Nie da się ich zniszczyć, co próbowała zrobić Kycing. Wraz z kolejnymi wersjami dowiedzieliśmy się także, że elementarne byty, które Vision nie potrzebują, także mogą je dostać. A jeśli komuś zostanie ono odebrane, to może dosłownie oszaleć, a przynajmniej część osób szaleje, ponieważ inna część wydaje się być zupełnie normalna bez Vision. Po wyjściu Inazumy Ei mówi nam, że Arkoni nie mają nic wspólnego z rozdawaniem Vision, natomiast 2 lata później dowiedzieliśmy się od Nowileta, że jednak mają. Także w Fontaine dowiedzieliśmy się o teorii Nartisen-Kreuza, według której osoba, która otrzymała Vision, nie będzie w stanie odnaleźć prawdy i prędzej czy później zejdzie na ścieżkę zniszczenia. Bazując na tych wszystkich faktach, postarajmy się zrozumieć, czemu Celestia rozdaje Vision. Jak dowiedzieliśmy się od Mony, przyszłość ludzi i ich los zapisany jest w konstelacjach, dzięki czemu jest ona w stanie wyróżyć event z wersji 1.1 Unreconciled Stars, który możemy przetłumaczyć na niepojednane gwiazdy. Pokazał nam fragment, w którym gwiazdy z jednej z konstelacji spadły do tej watu, a wchodząc z nimi w kontakt ludzie zapadali w śpiączkę, gdzie śnili o wchodzeniu na szczyt góry. Sen ten ostatecznie okazał się być wspomnieniem Leonarda, podróżnika sprzed około 2600 lat, który marzył o wspięciu się na najwyższy wtedy szczyt w Mondstadt, Pylos Peak. Dzisiaj jest znany jako Musk Reef. Nigdy mu się to jednak nie udało, ale wynalazł przez to paralotnie. Wtedy też Skaramusz powiedział nam, że niebo w tej wacie jest kłamstwem. Dlaczego zacząłem mówić o konstelacjach? W Inazumie dowiedzieliśmy się, że Vision mocno jest powiązane z ludzką ambicją. Gdy jest ona wystarczająco mocna, przed człowiekiem manifestuje się Vision. Ambicja Leonarda, by wspiąć się na Pylos Peak, była na tyle mocna, że nawet pomimo jego śmierci prawie 3000 lat wcześniej, podczas Unreconciled Stars, doprowadziła do spadnięcia gwiazd na Ziemię. Jednak nie mamy żadnej informacji, by dostał on Vision. Mogliśmy go nawet zobaczyć. Widoczny brak Vision. Jednocześnie pamiętacie może moment, w którym Kazuha użył Elektrovision swojego przyjaciela, by ochronić Travelera przed Raiden Shogun? Główną ambicją tego przyjaciela od zawsze było pokonanie Elektro Arkon. Też to chciał zrobić Kazuha. To było jego głównym celem w tamtym momencie. Vision zostało aktywowane. Ambicja jego przyjaciela stała się też i jego ambicją, co uruchomiło Vision. Z tego też powodu pozwólcie, że przedstawię teorię o tym, że Vision połączone są nie z ludźmi, a z ich konstelacjami. Z tego też powodu osoba może mieć ogromne ambicje, przewyższające dosłownie każdego, a i tak nie dostać Vision. Dlaczego?
Pamiętacie, jak Venti powiedział nam, że osoby mogące dostać wyżyn nazywane są alogeny? W gnostycznych tekstach alogen to pół człowiek, pół Bóg, który jest w stanie osiągnąć pełen boski status. Jak już mówiłem w jednym z filmów, Genshin bardzo mocno nawiązuje do gnostycyzmu, gdzie człowiek ma być uwięziony w świecie i jego zadaniem jest odnaleźć gnosis, czyli mądrość, co umożliwi mu przedostanie się do prawdziwego świata, monada. W dużym skrócie. Wróćmy jednak do genshinowych alogenów. W języku chińskim nazywani są oni Yuanshen, a japońskim Genshin, co tłumaczy się na pierwotny Bóg. Prawdziwym Genshinem byli przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Według mnie, każdej osobie bądź elementarnemu bytowi przy narodzinach przypisywana jest jego konstelacja, która jednocześnie ustala jego los. Wtedy też dane osoby zostają alogenami, które dostają możliwość otrzymania boskiego statusu, co automatycznie daje im też możliwość otrzymania wyżyn. Czyli wszyscy, którzy są w stanie zostać Bogiem, otrzymują tak zwane oko Boga, a następnie mają szansę dostać się do Celestii. Brzmi jak dobry deal, prawda? W końcu każdy ma równą szansę zostać jednym z bogów. No tylko, że nie. W mandze Genshina mogliśmy zaobserwować moment, jak Vanessa, jedna z bohaterek Mondstadt, dostała się do Celestii. To, co tam zobaczyła, sprawiło, że wyglądała na bardzo niezadowoloną. Celestia od środka wydaje się wyglądać jak panoptikon. Jest to natomiast specjalny rodzaj więzienia wymyślony przez filozofa Jeremiego Benthama. Miał on być zbudowany na planie koła, gdzie przy ścianach ulokowane są dobrze oświetlone cele więzienne, a na samym środku znajduje się wieża strażnicza, przez którą strażnicy mieliby obserwować więźniów, będąc jednocześnie całkowicie niewidoczni z drugiej strony. Z tego też powodu wieża mogłaby być też i całkowicie pusta, o czym nie wiedzieliby sami więźniowie, sądzący, że cały czas są pod baczną obserwacją. Dlaczego Celestia miałoby wyglądać jak tego typu więzienie? The Primordial One może bać się utraty władzy. Możliwe jest, że wyżyn stworzone zostało w celu obserwacji ludzi i nie tylko, by ktoś przypadkowo im nie zagroził, a też po to, by uniknąć powtórki wojny takiej jak z Nibelungiem, która mocno wyczerpała The Primordial One. Istnieją 4 rzeczy mogące to potwierdzić. Po pierwsze, niektóre byty będące w stanie władać mocą elementów jak Xiao, Ganyu czy Xianyun i tak dostały wyżyn. Niby ma to za zadanie pomóc w kontrolowaniu mocy, ale zbytnio w to nie wierzę. Po drugie, Zhongli w jednej ze swoich kwestii dialogowych na temat wyżyn mówi to. A więc to tak. Wyżyn pozwalają używać mocy elementów. Według zwykłych ludzi nie jest to coś łatwego. Czyli wtedy zdawali sobie sprawę z tego, gdy stali przede mną. Zhongli nie wiedział o tym, że posiadacze wyżyn są w stanie korzystać z mocy elementów. Jest to coś, co odkrył dopiero po zamieszkaniu wśród ludzi. Musi to oznaczać, że chodząc pośród panteonu bogów, wiedział on tylko o ich innym celu znanym tylko bogom. Po trzecie, podczas wyżyn Hand Decree w Inazumi odebrane ludziom wyżyn umieszczane były na skrzydłach posągu wszystko widzącego boga. To chyba się samo od siebie tłumaczy. Po czwarte, wspomniany na samym początku Narcissenkreuz w swoich nauczaniach mówił, że dostając wyżyn człowiek niejako zostaje stracony, traci kontrolę nad swoim losem i podąża ku ścieżce zniszczenia. Czyli podsumujmy, co na razie ustaliliśmy. Osobom, którym konstelacja daje możliwość zostania Bogiem, dawane jest wyżyn, inaczej zwane oko Boga, które kontroluje ich poczynanie i w momencie, gdy są na tyle silni, by móc zagrozić Celestii, wysłani są do latającej na niebie wyspy, która tak naprawdę okazuje się być więzieniem. Naprawdę ironiczne patrząc na to, że gnostyczny alogen odnajduje tę prawdę czy też gnosis i zostaje Bogiem. To ma na celu ich powstrzymać przed tą prawdą. Właśnie, gnosis. Co z arkonami? Czy to oni w końcu rozdają ludziom wyżyn? Jeśli tak, to w jaki sposób? I tak, to arkoni mają za zadanie rozdawać ludziom wyżyn. Sorry, ej. Możliwe, że o tym nie wiedziałaś, ponieważ poprzednio byłaś Kagemuszą Makoto i po przejęciu tronu nikt cię o tym nie poinformował. Jednak nie jest to proces, który archoni kontrolują. Jeśli osoba spełnia powyższe kryteria, dostaje wyżyn z automatu. Wtedy też przekazywana jest tej osobie część mocy arkona, bądź osoby sprawującej władzę nad elementem. I ten nie ma w tym momencie nic do powiedzenia. Wiemy, że to nie przy pomocy gnosis rozdawane są wyżyny, ponieważ w innym wypadku Wanderer nie byłby w stanie otrzymać anemowyżyn i tak dalej. Wydają się być one jednak powiązane z konceptem oddawania części swojej mocy. Nie bez powodu Skirk nazwała je klątwą bogów roznoszącą nieszczęście. Po długim namyśle uważam, że gnosis są jedynie znakiem danym arkonom przez Celestię, niejako symbolem połączenia z wyższymi bogami. Kiedy podpiszesz kontrakt, dostajesz gnosis, jednak nie ma ono żadnej mocy.
oddając je komuś innemu, Arkon nie jest w stanie powstrzymać procesu powstania Vision i oddania części swojej mocy. Może zrobić to jedynie siłą swojej woli, co przypadkowo udało się Ei dzięki Vision Hunt Decree w Inazumie, kiedy przez rok nie pojawiło się żadne nowe Electro-Vision. Może być też tak, że Gnosis zostało rozdane Arkonom w celu zabezpieczenia ich i niedopuszczenia do połączenia. Jednak nie o tym jest ten film. Dlaczego w takim razie Arkoni nie zatrzymają procesu rozdawania Vision, tak jak zrobiła to Ei, jeżeli mają one na celu inwigilację ludzi, a Arkoni wydają się stać po ich stronie? Na początek trzeba powiedzieć, że Ei zrobiła to przypadkowo i sama też nie była tego świadoma. Siedząc w Plane of Euphemia, odcięła się całkowicie od świata. Następnie Arkoni mogą bać się reakcji Celestii. Niby nie byli oni obecni od 500 lat, jak powiedziała Nahida, jednak możemy tu ponownie przytoczyć Panoptikon, gdzie tym razem to Arkoni są więźniami i nie są pewni, czy strażnicy ich obserwują, czy nie. Można powiedzieć, że Celestia tym sposobem piecze dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony daje ludziom Vision, które umożliwiają im osiągnięcie prawdziwej boskości. Z drugiej strony wykorzystują do tego Arkonów, którzy sami w ten sposób tracą swoją moc. Dlatego też wszystkie dotychczasowe przesłanki wskazują na to, że pod sam koniec gry Traveler zostanie Bogiem. Nie posiadają oni ani Vision, ani nie mają kontraktu z Celestią, a i tak mogą używać mocy elementów. Z tego też powodu możemy dojść do innej konkluzji. Neuvillette popełnia ogromny błąd, dalej pozwalając na tworzenie nowych Hydrovision. I to na tyle z tego filmu. Krótka teoria, można nawet nazwać ją crack teorią, ale wciąż teoria. O Vision i Gnosis nie dowiemy się pewnie nic nowego aż do Natlanu, chyba że drugi quest Neuvilletta bądź Furiny uraczy nas nowymi informacjami. Na Dainsleifa chyba nie ma co liczyć. Wiem, że nie wyjaśniłem takich rzeczy jak czemu niektórzy szaleją po odebraniu im Vision, a niektórzy nie. Szczerze nie wiem. Może to być połączone z samą konstelacją tych osób, jednak wolę nie mówić o rzeczach, o których nie jestem pewien. Też jeszcze raz przypominam, wszystko w tym filmie to była teoria i istnieje możliwość, że nic z tego co powiedziałem nie jest poprawne. Chociaż tego wolałbym uniknąć. Jeśli spodobał Ci ten film, to zostaw like i zasubskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robisz. Ponownie bardzo chciałbym podziękować wszystkim za 1000 subskrypcji. To dalej wydaje się być dla mnie nierealne. A teraz dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.